Serwus, tu Gronki, kanał Cosplay Campfire. W poprzedniej części pokazaliśmy Wam razem z Margaret jak wykonać części już takie przed malowaniem hełmu Mandaloriana z filmu Mandarynian Potasu. tak właśnie, który leciał na stacji jakiej? Disney? Disney. Tak, a dzisiaj będziemy kontynuowali ten wspaniały tutorial i rozmowę z Gosią, także zapraszam Was serdecznie, lecimy. Piu, piu, mamy to. Mamy już przygotowany hełm do zabawy z Quicksealem. Bardzo zachwalany sprzęt, staw, który można szpachlować. W życiu tym nie robiłem, generalnie używałem szpachli albo Tamiya do detali, która jest genialną szpachlą modelarską, albo wręcz szpachli typowej samochodowej. Kitchen, bath and plumbing. Tak, a tutaj mamy większy zakres jednak możliwości, możemy też kitchen robić, więc jak będziecie na przykład robili jakieś postacie z Lola, które pracują w kuchni, to naprawdę można. Tak jak już też wcześniej wspominałam, też nie pracowałam z tą substancją, więc to będzie dla nas taka trochę lekcja. Pokory. Też. Na pewno. I taki battle test. Tak, napisane jest tutaj wyraźnie, żeby ściąć to pod kątem 45 stopni. Oczywiście biorąc pod uwagę, że ludzie są różni, mogą kupić to na przykład Polacy. Zatem producent postarał się. Tak, i narysował tutaj takie, jak pod kątem 45 stopni. To ściąć, zatem ja to zrobię. Ale jest też, zobacz, ale jest też na płasko, może na płasko i pod kątem. To zależy, co chcesz chyba zrobić, nie? Właśnie co my chcemy zrobić? Ja nie mam pojęcia, dla mnie można całą tubkę wyrzucić. Słuchaj, ja to zetnę może na wprost. W sensie na hełm wyrzucić, nie? Zetnijmy to na wprost, bo my potrzebujemy tak to wyciągać. No nie będziemy spróbujmy, tego... bo i tak możemy zawsze ściąć na to 45. Tak. I zobaczymy, jak nam się po prostu będzie to nakładać. Zaskoczyłem producenta. Chciał, żebyśmy to ścięli 45 stopni, a my to rypnęliśmy tak. No. I teraz będziemy się brudzić. Słuchajcie. Przygotuję może ręczniki papierowe. Ja się tak ciekawe, jak to pachnie. Wcale. Ręczniki papierowe Wcale zawsze nie pachnie. powinny być w Waszym warsztacie. Damy to tu. To jest bezwonne, więc fajnie też. Nie trzeba się truć. No to może polećmy tu. Tutaj właśnie, czy tu jest dobrze? Nie wiem, czy to jest dobrze zaszlifowane. Ale to jak już będziemy szlifowali ze szpachlą, to powinniśmy to poprawić jeszcze to szlifowanie. Dotknij. No, bo tutaj klej jest. To było przyszlifowane. To klej się po prostu już tak zrobił taki... Tak, więc przed Wydaje mi się, że lepiej. tym wszystkim użyjemy tutaj 180 do eleganckiego tego przygotowania jeszcze. Poza tym, żeśmy rozgrzewali to, więc ona też w pewnych miejscach... Tak, się otworzyła trochę. Te szpary wyszły. Szpary wychodzą dlatego, że na zewnątrz pianka przyjmuje inaczej temperaturę, żeście widzieli, i przyjmuje ją około 40 stopni szybciej niż wewnątrz. Jak robiłem materiał o piance, to dowiedziałem się sam tego i jestem zdziwiony i zaskoczony. Podobno chodzi o mikro szpary, które się tworzą przy cięciu. Czy ja mam zrobić tak, bo sama nie wiem. Nie, będziemy tu palcami chyba robili. Albo dobrze. I ja myślałam właśnie, że ty będziesz lecieć z tubki, a ja będę lecieć na przykład stąd. Daj mi kawałek tutaj, zobaczymy w ogóle jak to idzie. Nie wiem, czy nie za dużo, kurde. Wystarczy, dobra. Teraz tak, moglibyśmy użyć do tego narzędzi specjalnych do szpachli, które sobie leżą w kącie, a ja użyję tu po prostu wody i wcisnę tą całą, Szpachle w te szpary, no. palcami. Już widzę, że tej szpachli pójdzie trochę. Dobra, może na razie tyle na początek.
Chociaż... Wszystkie krawędzie, nawet te? Tak, nawet, te też, nawet tak. te, wszystkie. Wszystko, co widzisz, że może być tam. Teraz tak, może to będzie dla Was niespodzianka, to co powiem, ale praca ze szpachlą jest praca dosyć trudna, dlatego że szpachla, która wchodzi w szczeliny, mimo wszystko u góry nie zostaje płaska. Po wyschnięciu wytraca wodę i wciąga ją do środka, dlatego zawsze stworzy się taki lekki dołek. Dlatego warto szpachlować na 2 razy i na drugi raz warto dać troszeczkę naddatku, który później sobie zeszlifujemy. Tada! Jesteśmy, widzicie, trochę żeśmy ogarnęli, zmieniliśmy trochę wystrój. Widać, co tu mamy na stole. A na stole, oprócz oczywiście naszego pięknego hełmu Mando, przypominamy, że robimy hełm z Mandaloriana, który później będziecie mogli wygrać oczywiście po odpowiedzeniu na pytania, które będą zadane w różnych miejscach. Dowiecie się na końcu materiału tak naprawdę gdzie. I teraz tak, oprócz tego mamy całą kolekcję pędzli mniejszych do twórczości artystyczno-cosplayowej. Tak, to są akurat moje pędzle, więc tutaj są niektóre ładne, niektóre styrane, ogólnie te takie najładniejsze to są do wikolowania, a inne to już są po prostu do malowania i techniki suchego pędzla i takich różnych innych rzeczy. Tak, natomiast ja tu jeszcze przygotowałem tak, Wikol. Mamy Wikol marki, która, no jest to zaklejone na szczęście, ale wszyscy wiemy jaki to jest marki Wikol. To jest klej stolarski typu Wikol. Tak, klej stolarski typu Wikol, który pokrywając piankę po prostu wchodzi tam w pory i elegancko zamyka je. Wiemy wszyscy, że jest to powierzchnia w miarę jednorodna, komorowo zamknięty jest to materiał, więc te komory otwarte, które są po cięciu, muszą być zamknięte zarówno termicznie, jak i chemicznie klejem, ale żeby nie było, że tylko taki jest, mam też tutaj klej do drewna D3 typu Wikol też, innej firmy. O, to ten... I powiem Wam tak, jest to świetny klej naprawdę do drewna. Świetny klej, lepszy nawet klej niż ten, do techniki papier mâché. Ale zupełnie nie nadaje się do... Znaczy, nie zupełnie. On się gorzej zachowuje. On się nadaje w odpowiedniej temperaturze jakby, bo Wikol na przykład jak powiedzmy wyjdziemy na tą temperaturę na przykład 10 stopni, to on może nam po prostu pękać na tym elemencie, bo wiecie, to jest pianka, to jest trochę w miarę elastyczne, więc jak ja bym zrobiła taki ruch na tam 10 stopniach, tak, to on może gdzieś tutaj po prostu ten Wikol crashnąć, co nie? Jakby i ten drugi, ten szary właśnie, ma jakby większą trochę tą tolerancję na zimno i jest trochę bardziej jednak elastyczny na piance. Dlaczego pokrywamy w ogóle to Wikolem, a nie używamy do tego technik typu Mod Podge, czy na Albo przykład gumy w sprayu. Gumy w sprayu, tak, typu Plastidip na przykład, która jest używana, często ta nazwa pada. Dlatego, że potrzebujemy, żeby hełm był twardy. On nie musi być elastyczny. Tamte materiały tworzą bardziej elastyczne powierzchnie i one są faktycznie na przykład bardzo nadające się na elementy zbroi, które czasami powinny delikatnie się móc naginać, tak? Typu na przykład karwasze, tak, które często się pracują jeszcze. I jeszcze na przykład jak ja robiłam właśnie Plastidipem, to na przykład w takich małych jakichś zagłębieniach, jak zrobiłam to, psiknęłam jakby zbyt blisko właśnie tych różnych rzeczy, gdzie tutaj było dużo zagłębień, jakichś detali, to on mi jakby zastygał w takie dość duże krople i nie można tego zdjąć, nie można się jakby pozbyć nadmiaru tej substancji. Trzeba to zrobić raz a dobrze, bo tutaj nie ma błędu, a jednak w pracy z Wikolem można jeszcze ewentualnie go zerwać, jak się odpowiednio umie. Ja na przykład zrywałam ostatnio Wikol z jednej Tak części jest, mojego można. elementu, więc zawsze można coś z tym zrobić od nowa. Teraz tak, jeżeli chodzi o techniki nakładania w ogóle Wikolu, to są takie powiedzmy 3 podstawowe techniki. Pierwsza to jest oczywiście pędzel, różnego rodzaju pędzle, grubsze, mniejsze, w zależności od tego jak wielką mamy powierzchnię. Wiadomo, żebyśmy mieli ogromną zbroję, to pokrywanie takim pędzlem. No nie, trzeba wziąć większy. To polecałbym wtedy takie pędzle raczej. Ja bardzo polecam tak zwane gąbkowe, to się mówi, nie wiem, czy pędzel gąbkowy, jak to wy na ASP mówiliście? Wiesz co, ja tym nigdy akurat na ASP
nie malowałam. Co jest, co ale jest tym związane? Ponieważ pędzel To jest narzędzie artystyczne. ze względu na włosie zostawia fakturę, czyli zostawia takie Tak. pasy. Tak, zostawia takie lekkie zamazy. Znaczy Tak. ten twój to już jest taki mocny, już takie Tak. mocne ten będzie zostawiać. Mój jest jednak trochę bardziej miękki, Ale na ale przykład- też zostawia Ale lekkie ten już mniejszy smugi. będzie smugi, bo jest gęstszy. Mhm. Natomiast chodzi o to, że te gąbki nie zostawiają takich smug. I malowanie gąbką jest też bardzo fajne, natomiast jest trudne. Jest trudniejsze niż malowanie pędzlem. Ponieważ nie możemy wjechać włosiem we wszystkie zakamarki, dlatego takich gąbek, kupując taki zestaw, on kosztuje grosze, 10 zł, kosztuje zestaw nawet takich, łącznie z takimi szerokimi. Ale na przykład jakbym miała tym miecz długi szlifować, przepraszam, nie szlifować, tylko nakładać wikol na jakiś długi miecz, długie ostrze, to jest idealne do tego. Ale No też bo da się po na prostu takie bardzo- powierzchnie, Tak, na takie duże, gładkie powierzchnie, to on tak, się jak fajnie najbardziej. dostosowuje. No. Ale są też takie mniejsze, więc służące do właśnie detali. Tak, do jakichś mniejszych rzeczy. No. Trzecią techniką, którą nie będziemy dzisiaj tu pokazywać, natomiast którą ja bardzo fajnie ostatnio testuję i która się bardzo fajnie sprawdza, Niech zgadnę. Z aerografem? z aerografem i Tak. z pistoletem lakierniczym. Natryskowa technologia. Używam po prostu bardzo prostego aerografu, który jest tak zwany one action, czyli aerograf, który tylko psika, pod spodem ma słoik, z niego leci, lub do dużych powierzchni pistolet lakierniczy z dyszą powyżej 0,7, żeby nie zaklejać, wtedy można gęstszy trochę dać klej. Jakie są wady i zalety, to kiedyś sobie zrobimy o tym materiał, robią bardziej baranka niż szlify, No właśnie. No. ale za to Trzeba się nauczyć. za to możemy pokrywać go na przykład 10 warstwami bardzo szybko, bo Mhm. poprzez to, że robimy aerografem z powietrzem, jest to bardziej rozrzedzone z wodą. W temperaturze pokojowej nawet ta woda odparowuje szybciej, ta warstwa zostaje i nie robi się już ten baranek, więc robiąc 10 warstw robimy lustrzaną praktycznie powierzchnię. No właśnie, 10 warstw. A my w sumie będziemy ile kłaść tym naszym wikolem? Ja myślę, że powinniśmy położyć 2, 3? 2 warstwy z zewnątrz, jedną wewnątrz? Czy 3 warstwy z zewnątrz, dwie wewnątrz? Ja bym chyba dała też 2 warstwy wewnątrz. Mhm. Ja to bym zrobiła, że 2 i 2. To robimy, Ile? słuchajcie, 2 i 2. Zaczynamy od warstwy zewnętrznej z prostego powodu. Jeżeli zrobimy warstwy zewnętrzne, to one nam na tyle usztywnią całą strukturę, że będziemy się mogli pozbyć tych, Tak. Tej tutaj blokady tego na co nam środku, trzyma. Bo ona nam tak właśnie trzyma ten I będziemy mogli to zrobić od wewnątrz i nam się to po prostu nie rozwali. Więc zaczynamy technicznie robić to od zewnątrz. Tak. Mamy wodę, mamy wikol, lecimy. No i możemy zaczynać. No, dobra, to lecimy. Lecimy. A ja będę będę zadawał teraz bardzo intymne pytania. Intymne, jeśli chodzi o taką część ciała, która jest z tyłu, mianowicie portfel. Czyli portfel jest częścią ciała. To ciekawe. Można by tak powiedzieć. Niektórzy się z nim tak nie rozstają jak częścią ciała, a jak jest pusty, Kurczę, to widzisz- przeżywają widzisz, gorzej niż... Przez to położyłam wikol w ogóle w innym miejscu, bo tak się zdziwiłam, nie? Dobra, słuchaj. Dobra, uratowane. Najdroższy strój, który zrobiłaś. Najdroższy ever twój strój. W sensie cena materiałów, nie? No Bo to- cena materiałów, nie liczę robocizny twojej i tak. No nie, ja bym nawet nie wyceniała teraz absolutnie pod robociznę. Jakby stroje, które robię dla siebie, no to tam robocizny dla siebie po prostu nie liczę, nie? Tylko koszt materiałów w tym momencie. Jezus Maria. Ja ogólnie od pewnego czasu robię dość duże stroje, jakby, które mają bardzo duży budżet. Niech się zastanowię. Za Aloy z Horizon Zero Dawn to wydałam, tak, z tego co pamiętam, jakieś 3,5 tysiąca na same materiały. Ta cosplayerka. I to jest jakby kwota tak właśnie plus minus lekko, bo na Barbariankę to też jest właśnie jakoś mi podobnie wyszło. Możliwe, że nawet tak samo. Musiałabym sobie swój arkusz Excela otworzyć, bo robię taką, powiedzmy, statystykę sobie, ile ja wydaję, ile mi się też zwraca.
Zwroty jakby za ten strój to jest oczywiście praca cosplayowa, gdzie ja w tym konkretnym cosplayu gdzieś tam pracuję, albo właśnie jeśli zdobędę jakąś nagrodę pieniężną w konkursie lub dostanę jakiś przedmiot w konkursie jako nagrodę i sprzedam go, to jest jakby mój zysk i ja sobie wtedy to jakby wliczam i sobie prowadzę taką statystykę, ale teraz nic Ci niestety nie powiem, bo po prostu nie pamiętam, nie? Mhm. No i teraz na ten mój strój, który robię najnowszy, Darth Maladi, to też już mi 3 klocki tam przeszło, ponad. No, już przekroczyło ten próg 3000. Powiedz mi, czy generalnie stroje się zwracają? Mi się, Ja mówię mi się tak? zwracają jakby, Zwracają się, ale wiem, że no, niektórym się nie zwracają. Trzeba po prostu je też sprzedawać. Ja też oczywiście swoje stroje sprzedaję, nie? Po jakimś czasie długim. A tak z twojej obserwacji taki najdroższy w Polsce kostium jaki powstał? Nie mam pojęcia. Nie ten? Nie mam pojęcia. A powiedz mi, korzystasz w ogóle z aplikacji do tworzenia cosplayów? Z aplikacji? No są aplikacje takie, że wiesz, tam robisz jakieś milestone, jakie materiały, jakie wydatki, zdjęcia kolejnych etapów. Czy korzystasz w ogóle z takich aplikacji? Nie. Jakby ja sobie zawsze dokumentuję też strój, w sensie dokumentację fotograficzną robię i właśnie tą dokumentację ile wydaję na strój, ale nie, żadnych takich aplikacji nie. To jest moja własna aplikacja po prostu. No dobra. Słuchajcie, my się tam zabieramy dalej tutaj. Widzę, że się tutaj Gosia nie może skupić za bardzo, jakie zadaje pytania, więc skupi się teraz na wikolowaniu. Nie, jest w porządku. Jak najbardziej. A my wrócimy sobie później z pytaniami jeszcze. Zobaczcie, mamy już pięknie zwikolowany, zmatowiony hełm. Miało być dwie warstwy od góry, 2 warstwy od dołu. Jest trochę więcej tych warstw. Od dołu ile jest? Daliśmy chyba 3 z tego co pamiętam. I na górze mamy 4. chyba 4, no tak. 4 warstwy. Stwierdziliśmy, że będziemy kładli cieńsze warstwy, bardziej rozwodnione. Między nimi będziemy robili szlifowania, żeby uniknąć tego, że po prostu później nam się zrobią jakieś grubsze zacieki. No i to spełniło tutaj swoje zadanie, także jak widzicie jest tu to wszystko. Jesteśmy zadowoleni w sumie z efektu, więc teraz będziemy nakładać podkład. Także jaki kolor podkładu? będziemy używać szarego, tak? Szarego. I będziemy robili jeszcze podkład w środku. Tak jest. Jaki? Też szary. A nie czarny? Może być też czarny, w sumie whatever, nie? Ważne, żeby tylko na tych zagłębieniach właśnie tutaj był ten szary, też tak samo jak na górze. No. Także my w tej chwili idziemy podkładować go. Jako że tutaj nie chcemy w tej chwili sobie atmosfery zniszczyć. Tak, bo jak zasprejujemy w tym pomieszczeniu, no to jednak się trochę poddusimy, dlatego idziemy na zewnątrz, sprejować na zewnątrz, ponieważ no, będzie to dla nas bardziej komfortowe. Także za chwileczkę wracamy do Was już z obrobionym troszeczkę i zagruntowanym, podkładowanym tak jest. hełmiszczem. To idziemy. Idziemy. Tup. Idziemy. To znowu my w tym ujęciu. Tak. Już chcemy się Wam pochwalić. To jest skończony, gotowy do malowania hełm. To jest. Zajęło nam to tyle, że słuchajcie, Gosia zardzewiała. Dokładnie. Na głowie. Wykształcił się u mnie rudzian włosianu. Tak. Tyle to trwa niestety, robienie hełmu, że ludzie po prostu rdzewieją, a inni siwieją. Inni siwieją, tak jest. No. I tutaj mamy, to za chwilę zabieramy się na... Bierzemy się za malowanie. Za malowanie, tak. I teraz tak, są jakby kilka technik jest malowania. My użyjemy jednej z nich, pierwszej. Nieważne jakby brzmiała. Mianowicie co zrobimy, Gosiu? Będziemy sprayować, tak? Podkładowo srebrem. Tak, no. Użyjemy do tego marki lakierów, które bardzo wszyscy lubią, czyli zaczniemy chyba od Montany. Mi to tam obojętnie. Może być Montana, może być Motip, bo to w sumie takie 2 marki, które ja też lubię po prostu i używam. Tak jest. Czyli lubię i graficiarstwo, i malowanie samochodów. No, bo Motipy też są po prostu dobre, nie? Dobra. No to lecimy. Ale zaczekaj, bo zanim polecimy, ja mam tutaj jedno bardzo ważne pytanie od kolegi, który zadał je przez internet do Ciebie. Dobra.
Słuchajcie, pytam Gosię o to, naprawdę pytam. Ja się Dlaczego koty liżą masło? Słuchajcie, no kot liżą masło, no po prostu. To odpowie wam na pewno mama Ludwiczka. Dlaczego kot liżą masło i dlaczego Ludwiczek razem z bratem kota nie mogą mieć? Bo kot liżą masło. Cała filozofia. Aha. Wróciliśmy. Widać mnie? O, teraz widać, teraz nie widać. Teraz widać, teraz nie widać. Teraz Ale nie co widać, miałabym teraz nie powiedzieć, co cenię w ludziach? widać. Tak jest. Słuchajcie, więc Położyliśmy 2 warstwy podkładu i to jest nasza taka warstwa bazowa, na której będziemy teraz pracowali. I teraz Gronki będzie się w sumie zajmować, czym się będziesz zajmować? pikaniem. Słuchajcie, Malowaniem. Dalej. będziemy tak malować dalej. Będziemy kłaść odcienie już w tej chwili tego srebra. Będziemy tutaj akurat bazowali na 3 odcieniach srebra. Żeby wycieniować troszeczkę ten kaskun, przygotowaliśmy sobie tutaj wykroje, które wcześniej robiliśmy, jako takie maski troszeczkę do cieniowania z przodu. Będę używał do tego farb do aerografu zarówno marki Vallejo, jak i Pure. Pure, tak. Airbrush Color jest to akurat kolor pełny aluminium, No amelinium. i to jeszcze, To do krawędziowania już będziemy to używać. będzie do krawędziowania, ale to wygląda jak takie płynne srebro. Wygląda świetnie. Tak, jest to też płynne srebro, tak samo, tak nazwa wskazuje, liquid silver. I tym będziemy później, oddam to później w ręce Gosi, która będzie to tym płynnym srebrem. Jezu, ja to będę pierwszy raz robić, a jak ja to spitolę, to co wtedy? Nie wiem. A czym to się będę nakładać? Też aerografem? Pędzelkiem? Tak. Okej. No to zaczynamy. Słuchajcie, zaczniemy od wycieniowania go, dlatego że w aerografii troszeczkę działam bardziej od cienia. Do wycieniowania użyję w tej chwili farby Gunmetal z Vallejo Gem R. Tutaj już sobie przygotowałem już aerograf, mój ulubiony, akurat Hennes Ultra. Będę pracował na ciśnieniu około 2,5 bara i farba nie jest mieszana dodatkowo, używam ją bezpośrednio, także lecimy może z tym cieniowaniem. Aerograf jest aerografem dwufunkcyjnym, czyli działa na zasadzie regulacji palcem i ciśnienia i dostępnej farby. W aerografach postaram się Wam zrobić dodatkowy materiał. Tak wygląda wycieniowany ten hełm. I myślę, że na tą chwilę zaczekam, aż farba zestygnie, aż zobaczę sobie ten hełm z różnych stron, także czekamy na następną część. A więc tak wygląda hełm na tym etapie. Gronki zrobił co mógł, a teraz ja będę się nim zajmować i zrobię teraz washa. Czyli będę po prostu rozmieszać czarną farbę, czarną akrylową farbę razem z wodą i będę lać partiami właśnie na ten hełm i wycierać go w taki sposób, żeby to wyglądało trochę jak taki właśnie już troszkę jak poniszczony hełm, troszkę jak właśnie taki troszkę styrany. W niektórych momentach jakby wytrę go bardziej, żeby nie było wszędzie aż tego washa, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Jednak to jest, słuchajcie, taki element, z którym jeszcze nie miałam tak naprawdę styczności przy washu. Moje cosplaye wyglądają trochę inaczej, więc to też jest wyzwanie dla mnie troszeczkę, więc trzymajcie kciuki. Ja też za siebie będę trzymać kciuki i widzimy się w sumie za chwilę magią montażu. Teraz do tyłu zacznie od tego. Wyleję tak. Ty wiesz, jak się robi gronki? Wiesz, jak się robi gronki mirror glaze, czyli tą lustrzaną polewę do ciast? Tak. Jezu, uwielbiam to oglądać, wiesz, siadam sobie wieczorem, siadam sobie wieczorem i oglądam o słodkościach, to może zrobię po prostu tak samo, że obleję to po prostu tym waszem i jak będzie, tak będzie. Nie, no dobra, faktycznie, może w ogóle, muszę się zastanowić w ogóle, od czego zacząć.
Siemanko! Po krótkiej przerwie montażowej możemy razem zaśpiewać piosenkę Czerwony Gitar. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy już iść. Tak, bo to już jest koniec. Tak, pomalowaliśmy, wkleiliśmy szybkę, także ja mogę zademonstrować. O, wygląda hełm bardzo ładnie i jesteśmy naprawdę z niego dumni. Jest tu milion różnych naprawdę warstw. Staraliśmy się naprawdę bardzo długo. Ogólnie nagrywania zajęły nam miesiąc czasu, autentycznie, ale to nie jest tak, że codziennie akurat pracowaliśmy, więc no jakby od rozpoczęcia do dzisiaj mija tak naprawdę miesiąc naszej pracy. Łącznie wydaliśmy czasowo na ten hełm około, tak myślę, 25 godzin pracy. Nie licząc schnięcia, nie licząc schnięcia i tym podobnych rzeczy, nie licząc wygłupów, zabaw i imprezowania, którego nie było. Natomiast jak widzicie, po tym czasie powstało to takie dzieło, które jesteśmy bardzo zadowoleni, szczególnie z tego pięknego malowania. Tu wam zbliżę, no po prostu artystyczne malowanie. Co więcej, hełm jest wykończony od środka. Posiada nasze podpisy. O, Tak tutaj jest. podpis Margaret, jak widzicie, podpis w środku. Ma też szybkę przyczepioną. I oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, ten hełm jest dla was. My go zrobiliśmy dla was. Możecie go wygrać. Możecie go wygrać w konkursie, którego zasady przedstawimy wam Właśnie teraz. dokładnie. A żeby wygrać ten kaskun, mandaloriański kaskun, inspirowany filmem Mandalorian Potasu. jak się okazuje, inspirowany, dlatego że wykrój, który był do niego wzięty z Punisher Props, nie jest tak naprawdę do końca idealny, jeżeli chodzi o odwzorowanie hełmu Mandaloriana. Był on robiony o wiele wcześniej, kiedy Mandalorian już szedł w trailerach. Ale mimo wszystko jesteśmy z niego bardzo zadowoleni i pewnie ty, osoba, która to oglądasz, będziesz na pewno zadowolona, jeżeli wygrasz ten hełm. A żeby go wygrać, trzeba zrobić następujące rzeczy. Otóż... Tak, po pierwsze, zaraz podamy jedno słowo, następnie na moich social mediach gdzieś podam drugie słowo. Oczywiście napiszę, że to jest słowo do konkursu. Gromki też na swoim profilu zrobi to samo. Nie wiecie którym, czy Instagram, czy Facebook? Tak, więc musicie nas śledzić. Wiecie, nie chcemy też, żeby było łatwo, ponieważ jednak włożyliśmy w to bardzo dużo czasu i też chcielibyśmy, żebyście, jeśli wam naprawdę też zależy, żeby dostać ten przedmiot, żebyście też troszkę jakby się zaangażowali w to. Więc ogólnie z tych 3 słów, które wam podamy, będziemy chcieli, żebyście napisali nam właśnie w komentarzu pod kanałem Cosplay Campfire, tak? Mhm. Jakiś, po prostu wykorzystali te 3 słowa, pisząc, dlaczego to właśnie wy chcielibyście dostać właśnie ten hełm. Czyli, reasumując zasady, bo słowo, które my podamy za chwilę, tutaj na tym kanale, ukryjemy w filmie, bo my sobie je nagramy, magią montażu zmontujemy gdzieś w środek. No. Więc tak, 3 słowa, piszecie w komentarzach pod tym filmem, dlaczego wy mielibyście otrzymać od nas ten kaskun, wykorzystując te właśnie 3 słowa. Czy napiszecie elaborat, czy napiszecie wierszyk. Proszę wierszyk, wierszyki są najlepsze. Czy fraszkę. Fraszki też są dobre. Lambert. Tak, i fraszką. Tak, czy napiszecie to, wszystko zależy od was. Co więcej, ten film jest tłumaczony również na język angielski, ma napisy, więc nawet jeżeli jesteście u nas gośćmi z dalekiego kraju, tak, to też możecie wziąć udział w konkursie, dlatego słowa, które wybraliśmy, są normalnie tłumaczone, też będą na język angielski, więc to nie są jakieś takie wyszukane polskie słowa. No, w sumie tyle. Natomiast jeszcze jedna rzecz, termin. Jaki termin damy im? Koniec wakacji? Połowa wakacji? Tydzień czasu od publikacji filmu? 2 tygodnie dajmy. No dobra, niech będą. 2 tygodnie od publikacji filmu. Bo nasze słowa, które się pojawią u nas w social mediach, nie będą od razu po samym filmie. Pojawią się być może
dzień po, 2 dni po, więc musicie je obserwować. Ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście warunkiem takim, który jest standardowy, już o nim rozmawiałem, musi być to, że musicie być subskrybentami tego kanału, zalajkować ten film. Miło będzie też nam, jeżeli polubicie kanał również Margaret, do którego link będzie tutaj na dole. Będzie mi miło. No i oto ten kask będzie wasz. Ja chciałem bardzo, bardzo podziękować Gosi, Margaret, Dziękuję. za to nagrywanie, za ten niesamowity czas, który żeśmy tutaj spędzili, w którym żeśmy dopracowywali ten hełm, czekaliśmy na wyschnięcia farb, na to, co tu się działo, jak fajnie No nam i się to tutaj... też było przyjeżdżanie przecież. Dobrze, że jesteśmy w sumie z jednego miasta, ale ja mieszkam totalnie na drugim końcu miasta, autentycznie totalnie na drugim końcu, więc... Ale bardzo chciałam po prostu zrobić takie przedsięwzięcie, właśnie zrobić po prostu przedmiot jakiś właśnie tutaj z Gronkim i żeby ten przedmiot właśnie trafił do jednego z Was, dlatego miałam motywację, żeby tutaj właśnie przyjeżdżać, robić i żebyśmy wspólnie właśnie go robili, więc mam nadzieję, że osoba, która będzie chciała właśnie wygrać ten hełm, no to nam będzie naprawdę turbo miło. No. Tak, co więcej wam powiem, świetnie nam się tu współpracowało na tyle, że możecie nam uwierzyć, że to nie jest ostatni raz, kiedy tu się będziemy spotykać. Dokładnie. I mam nadzieję, że akurat nie będziemy jakichś takich dużych, trudnych rzeczy robić, może jakieś mniejsze. Mniejsze hełmy po prostu. Uwierzcie mi, że jakbym miała robić ten hełm drugi raz, to nie. Jestem nim już zmęczona tak naprawdę, nie? Bo jednak miesiąc czasu poświęcasz strasznie dużo jakby swojego zaangażowania też jakby w jedną rzecz i jak jest ona już skończona, to nie chcesz już robić drugiej. Chyba że musisz odpocząć od tego. No przynajmniej ja tak mam, nie? No. No i teraz tak, zadawałem Gosi pytania. Na te pytania dostaliście od Gosi odpowiedzi. Wiecie już troszeczkę więcej. Bardzo serdecznie zapraszam Was do śledzenia social mediów Gosi, które naprawdę są przebogate w świetne kostiumy, Dziękuję. świetne techniki, czasami w bardzo fajne ujęcia, które tutaj Gosia razem z fotografami wypracowała, jako że nie robi tego od wczoraj. Jak również no, po prostu są tutaj mistrzowskie kostiumy i szczególnie zapraszam tutaj osoby, które są też z zagranicy, bo w Polsce Gosia jest dosyć osobą już chyba znaną i tutaj... No myślę, że trochę tak. No. Że tutaj trochę jest, no znawstwa jest. No i cóż, Wam bardzo dziękujemy za uwagę. Z tej strony Gronki I Margaret. Kanał Cosplay Campfire. My już Wam dziękujemy. Serwus. Cześć.